Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Xceed. 1.6 turbo, benzyna, 150 koni z automatem 7 DCT, wersja L w kolorze Black Pearl. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Xceed, czyli nasz bestseller, doczekał się liftingu. 1.6 turbo, benzyna, 150 koni z automatem 7 DCT, 250 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8,7 sekundy. A dla tych, którzy chcą więcej i szybciej, mamy do wyboru jeszcze napęd 1.6 turbo, 180 koni, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 7,9 sekundy. Wersja L w kolorze Black Pearl. Cena wyjściowa prezentowanego egzemplarza 128 600 zł brutto, w tym wliczona jest dopłata za lakier metalizowany. Finalna, wiadomo, uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji, a sporo jest opcji rabatowania. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów rowerzystów, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, aktywny tempomat z funkcją jazdy w korku, kluczyk zbliżeniowy, czujniki parkowania przód, tył, do tego kamera cofania, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, czujnik martwego pola plus monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, przyciemniane szyby z tyłu, felgi 18 cali, ładne. Zajrzyjmy do środka. Kluczyk, przycisk do otwierania, zamykania, podświetlane klamki i wykończenie wersji L. Miękko, miękko, miękko. Pełna elektryka, wszystkie 4 szyby elektryczne, automatyczne, elektrycznie składane lusterka i tutaj regulacja tychże lusterek. Tutaj nowe wykończenie, elektroniczne zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel do obsługi klimatyzacji i multimediów, indukcyjna ładowarka plus gniazdo 12V tutaj, USB-A pod CarPlaya, pod Android Auto, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, drążek zmiany biegów, podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, wyłączenie systemu start-stop, podgrzewany fotel pasażera, włączenie, wyłączenie czujników i włączenie kamery również w trakcie jazdy. Elektryczny ręczny, auto hold, 2 uchwyty na kubek, podłokietnik ze schowkiem, przesuwany i mięciutki. Tapicerka wersji L, półskórzana, w środku materiał, po bokach skóra ekologiczna, ale fotel jest wygodny, dobrze wyprofilowany. Myślę, że te boczki będą fajnie w zakrętach trzymały. No i fotel z manualną regulacją wysokości. Kierownica skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna, aktywny tempomat, komputer pokładowy, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tryby jazdy i multimedia. Kierownica oczywiście regulowana w 2 płaszczyznach. A tutaj kamera, która patrzy, czy kierowca patrzy, czyli nowy wymóg Unii Europejskiej. Dużo miejsca z tyłu. Na skrajnych siedziskach Isofixy, na środku podłokietnik z 2 uchwytami na kubek, mięciutki. Nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przynośnych. Fotel też jest wygodny, dobrze wyprofilowany.
Wlew paliwa, oczywiście klapka zamknięta po zamknięciu samochodu. To też wcale nie jest takie oczywiste. Kamera i bagażnik. 426 litrów pojemności przestrzeni bagażowej, dwupoziomowa podłoga, a pod spodem koło dojazdowe. Podłoga w górnej pozycji, więc albo płaska podłoga po złożeniu siedzeń i trochę miejsca pod spodem, albo rezygnujemy ze schowka i mamy większą pojemność przestrzeni bagażowej, chociaż tu jeszcze coś niecoś można ułożyć. Schowek po lewej, schowek po prawej, gniazdo 12V. No tutaj jest światło cofania i światło przeciwmgielne. Ładne, ochronne nakładki na progi. I szybki rzut na deskę. Fajnie, nowocześnie, ale mimo wszystko intuicyjnie. Fotel pasażera. Wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany i tapicerka wersji L. Zagłówek regulowany, również przód, tył. Pasy również regulowane, więc myślę, że każdy znajdzie tutaj wygodną pozycję dla siebie. I deska. Miękka. Tutaj taka półeczka i schowek. A tu wyłączamy poduszkę czołową, jeśli na fotelu pasażera jeździłoby dziecko tyłem do kierunku jazdy. Fajnie, bo w końcu weszły do X-Seata zegary pod jedną taflą szkła. Zakrzywione, chociaż w wersji Business Line one są bardziej zakrzywione, są idealnie zakrzywione. A tutaj mimo wszystko delikatnie widać to załamanie, ale i tak jest w porządku. A tutaj radar do aktywnego tempomatu i do hamowania autonomicznego. A tutaj światła przeciwmgielne, oczywiście LEDowe. Elektroniczne zegary, czyli jedyne co tutaj można zmienić to kolorystykę, nawet dźwięk kierunków. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Kamera, dynamiczne linie, informacje z czujników przód, tył. Tutaj też jest informacja z czujników plus informacje z systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. To są te dwie strzałeczki. Tryby jazdy, normal, sport. Aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu. Czyli ta kierownica tutaj się pojawia na zegarach. Oczywiście do tempomatu mamy niespełnione warunki. Komputer pokładowy. Tutaj informacje z asystenta pasa ruchu i z czujnika martwego pola. Bieżąca trasa. Statystyki zużycia. Kompas i wskazania z nawigacji. Ciśnienie w oponach. No i to ważne, monitoring ciśnienia w oponach odbywa się w oparciu o czujniki ABS-u, czyli nie ma tutaj fizycznych czujników ciśnienia, w tej wersji przynajmniej. Dwufunkcyjny panel i można też sobie wybrać, do którego menu ma domyślnie wracać, albo infotainment, albo klimatyzacja. Światła mijania. Tak wygląda to z tyłu. Fajnie. Przeciwmgielne przednie i przeciwmgielne tylne.
I jeszcze kierunki albo światła awaryjne. LED, LED. I LED. Oczywiście powiadomienie o możliwości pozostawienia pasażerów bądź przedmiotów na tylnej kanapie. Wszystko pod kontrolą. 1.6 turbo, 150 koni, 250 Nm momentu obrotowego. Poziom oleju, wlew oleju, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy i płyn do spryskiwaczy. A tutaj akumulator, oczywiście AGM 60 Ah. Wyciszenie pod maską jest. Na dzisiaj tyle. Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.